Mao Zedong był twórcą komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. Zapisał się też w historii z powodu jego polityki wielkiego skoku i rewolucji kulturalnej, utopijnych projektów nowego chińskiego ładu. Nikt dzisiaj nie pamięta o tym, że ofiarą jego nieposkromionego seksualnego apetytu były tysiące chińskich kobiet, bardzo często nieletnich. Jak rzeczywiście wyglądały seksualne podboje Mao? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Polityka i seks zawsze miały ze sobą wiele wspólnego. Wielu polityków zapisało się w historii swoim niezwykle bogatym życiem seksualnym, bujniejszym nawet niż ich polityczne dokonania. Tak było między innymi w przypadku Józefa Stalina, którego działania najbardziej zdeterminowały burzliwy wiek XX. Jednak pod tym względem Stalina zdecydowanie przebił przywódca chińskich komunistów Mao Zedong. Wprawdzie wielu wybitnych rewolucjonistów uważało, że seks tylko osłabia zapał rewolucyjny, to jednak Mao Zedong wyznawał zupełnie inną zasadę w tym zakresie. Seks dawał mu siłę do realizowania chińskiej rewolucji. Jego seksualny apetyt rósł więc w miarę upływu czasu, sięgając ostatecznie niebotycznych rozmiarów. Kobiety zawsze odgrywały potężną rolę w życiu Mao Zedonga. Powstaje więc pytanie, jak to się stało, że wywodzący się z ludu przywódca chińskich komunistów stał się osobnikiem, który potrzebował do życia tysięcy nałożnic, gotowych zaspokajać jego niepohamowane zachcianki seksualne. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w jego życiorysie. Mao Zedong był synem bogatego chłopa, który dorobił się na handlu zbożem i lichwie. Takich jak on, komunistów, było w Chinach wtedy bardzo niewielu. Większość z nich, zanim znalazła się w szeregach chińskich komunistów, zaliczała się bowiem do biednych chińskich wieśniaków. Chińscy chłopi, zarówno ci bogatsi, jak i ci biedniejsi, zawsze jednak zaliczali się do obyczajowych konserwatystów. W przeciwieństwie do mieszkańców dużych chińskich miast, które, jak wówczas twierdzono, zostały zatrute moralnie przez agresywnych europejskich kolonizatorów. Zgodnie z konserwatywnymi zwyczajami chińskich wieśniaków, w wieku zaledwie 14 lat Mao Zedong został zmuszony przez ojca do poślubienia o 4 lata starszej Luo Ixiu, której rodzina dysponowała ziemią i pieniędzmi. Mao nie chciał jednak wspólnie żyć z wybranką swojego ojca i niebawem uciekł do miasta. Tam zaczął poznawać świat, obracając się wśród rówieśników, ale pochodzących z zupełnie innych kręgów społecznych niż on. Pod ich wpływem dość szybko zrzucił gorset tradycyjnej chińskiej moralności, jaka panowała wtedy na chińskiej wsi, z której on się wywodził. Mocno też zdystansował się do instytucji małżeństwa jako takiej, co nie oznaczało wcale tego, że przestał w ogóle interesować się kobietami. Było nawet odwrotnie, te ostatnie coraz bardziej go pociągały. W 1921 roku, mając 28 lat, zakochał się na zabój w Yang Kaihui, córce swojego nauczyciela, który zmusił go do zawarcia z nią małżeństwa. W Chinach nastał wtedy czas krwawych walk
o władzę i Mao Zedong stanął w tej walce po stronie komunistów, a to miało swoje konsekwencje. Jego żona z dziećmi zostali aresztowani przez wojska Kuomintangu, czyli kapitalistycznego rządu w Pekinie. Yang Kaihui stanęła wówczas przed wyborem: albo potępi komunizm i odrzuci swojego męża, albo zostanie rozstrzelana. Ponieważ wybrała wierność mężowi, została rozstrzelana. Ich dzieci wysłano potem na wychowanie do Związku Sowieckiego. Mao nie tkwił jednak zbyt długo w żałobie po śmierci Yang Kaihui i niebawem znalazł sobie nową towarzyszkę życia. Została nią He Zishen, wiejska komunistka i agitatorka. Gdy Mao stanął na czele niewielkiego oddziału komunistycznych partyzantów, Zishen do niego dołączyła. Mao wydał wtedy oficjalny komunikat, informując w nim, że pokochał towarzyszkę He i ostatniej nocy ich miłość przerosła nawet w małżeństwo. Podkreślił również, że to początek ich wspólnego życia i wspólnej walki rewolucyjnej. I tak rzeczywiście było, ale tylko przez kilka lat. Po urodzeniu szóstki dzieci w niezwykle ciężkich warunkach partyzanckich, He Zishen straciła zdrowie fizyczne i psychiczne i musiała zostać odesłana na leczenie do Moskwy. Tam przetrzymywano ją w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywała aż do 1947 roku. Gdy za zgodą męża powróciła do Chin, zesłano ją jednak do odległego Harbinu. Mao całkowicie o niej zapomniał. Być może nie chciał jej już widzieć. Jego nową wybranką została Yang King, gwiazda ówczesnego przemysłu rozrywkowego w Chinach, słynąca z obyczajowych skandali. Największym z nich okazał się ten, gdy jednej nocy męża aktora zamieniła na męża reżysera, i to bardzo znanego. W każdym razie Yang King zdołała przedrzeć się na tereny opanowane przez komunistyczną chińską partyzantkę. Nie jest wykluczone, że już wcześniej z nią blisko współpracowała. W każdym razie, gdy Yang King pojawiła się w otoczeniu Mao, szybko zdobyła jego względy. Nie tylko zaspokajała jego seksualne apetyty, ale również zorganizowała mu prawdziwy dom. Po jakimś czasie przejęła również funkcję jego osobistej sekretarki i zaufanej powiernicy. Ale pewnego dnia Yang King została oskarżona przez współpracowników Mao o szpiegostwo na rzecz Kuomintangu. Chodziło im o to, aby się jej pozbyć, gdyż wydawała się im coraz bardziej niebezpieczna. Z tej opresji King wyratował dopiero szef wywiadu Mao, który przedstawił dowody jej niewinności. Gdy Mao przejął władzę nad Chinami, Yang King stała się bardzo skutecznym narzędziem jego polityki. To ona stanęła na czele rewolucji kulturalnej, jaką zainicjował Mao. W rzeczywistości ta rewolucja była zwykłą czystką partyjnych kadr i inteligencji, a także wszystkich tych, którzy mogliby w przyszłości realnie zagrozić władzy Mao. Dzięki Yang King Mao nie musiał brudzić sobie rąk i niszczyć swojego autorytetu w społeczeństwie. Ale po śmierci Mao Yang King przyszło zapłacić najwyższą cenę. Jako członkini tzw. bandy czworga, która, jak mówiło oskarżenie, chciała siłą przyjąć władzę po śmierci Mao, została aresztowana i skazana na śmierć. Co prawda, ten wyrok zamieniono potem na dożywocie, ale i tak nie zmieniło to tragicznego losu Yang King. Gdy po wielu latach zachorowała na nowotwór i zwolniono ją z więzienia, popełniła samobójstwo. Yang King była ostatnią oficjalną żoną przewodniczącego Mao.
Równolegle do małżeństwa z Yang King były tysiące bezimiennych nałożnic, które Mao konsumował wszędzie, gdzie popadło. Swój niepohamowany apetyt seksualny Mao tłumaczył konfucjańskim pojęciem Dao, tyle tylko, że rozumianym przez niego nader szeroko. Nie tylko jako uniwersalna konfucjańska zasada kierująca wszechświatem i sposób postępowania, ale także jako konieczność zaspokajania swoich seksualnych zachcianek. Te ostatnie miały, jak on sam twierdził, utrzymywać go przy dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Kontakt seksualny z młodą kobietą, a najlepiej dziewicą, był według Mao dla niego źródłem kontaktu z życiem jako takim. Im ten kontakt następował częściej, tym bardziej Mao był napełniony energią życia niezbędną do przywództwa kraju. Z wyborem kandydatek do realizacji tego zadania Mao nigdy nie miał problemów. Miliony Chinek marzyły bowiem o nocy spędzonej z wielkim chińskim przywódcą. Mao najbardziej jednak gustował w tych spośród nich, które były członkiniami zespołów tanecznych, grup teatralnych czy grup operowych. Potem doszły do tego jeszcze studentki i uczennice, zazwyczaj nieletnie. Mao najwyżej jednak cenił seks z dziewicami. Chiński przywódca miał do pomocy w tym zakresie setki partyjnych funkcjonariuszy dokonujących selekcji na rybku, lekarzy oraz oficerów tajnych chińskich służb bezpieczeństwa. Wszyscy z nich dbali o jak najwyższy poziom seksualnej obsługi Mao. Ten ostatni, jako przywódca narodu, stale podróżował swoim specjalnym pociągiem, niestrudzenie odwiedzając wszystkie regiony swojego rozległego kraju. Na każdym z postojów swojego pociągu budowano dla niego specjalny dom, którego najważniejszą częścią była obszerna sypialnia, w której przewodniczący oddawał się seksualnym uciechom z miejscowymi pięknościami. Owocem tych wizytacji była ogromna ilość potomków Mao z nieprawego łoża. O ich istnieniu szerzej dowiedziano się dopiero po śmierci Mao, gdy do Komitetu Chińskiej Partii Komunistycznej zaczęły napływać wnioski matek tych dzieci w sprawie przyznania dla nich renty państwowej. W rezultacie tego przy Chińskim Komitecie Centralnym powstała specjalna komisja, która zajęła się weryfikowaniem tych wszystkich napływających wniosków. Powstaje pytanie, dlaczego stało się to dopiero po jego śmierci, a nie za jego życia? Otóż Mao jako przywódca kraju był niczym chiński cesarz dla narodu, czyli bóstwem. Całość jego prywatnego życia była więc ściśle odgrodzona od opinii publicznej. W przeszłości tak funkcjonowali wszyscy chińscy cesarze, którzy zawsze żyli w tak zwanym zakazanym mieście, czyli specjalnym pałacowym zespole, do którego żaden zwykły człowiek nie miał wstępu poza obsługą złożoną zazwyczaj z eunuchów. Podobnie funkcjonował Mao, chociaż ten ostatni usiłował utrzymać w społeczeństwie wizerunek zwykłego człowieka, postępującego zgodnie z konfucjańską zasadą umiarkowania. W rzeczywistości jednak Mao nie znał żadnego umiaru zarówno w jedzeniu, jak i w seksie. Tyle tylko, że pomimo absolutnej władzy czas go nie oszczędza. W miarę upływu lat pojawiały się u niego kolejne schorzenia. Gdy zachorował na prostatę, nie znajdował już takiej przyjemności w seksualnych igraszkach. Zaczął też robić się coraz bardziej fizycznie odrażający. Głównie dlatego, że coraz rzadziej zażywał kąpieli i regularnego mycia zębów. Potem nawet odmawiał tradycyjnych wieczornych ablucji w przygotowanych specjalnie dla niego basenach, obawiając się tego, że woda w nich mogła zostać zatruta. Ostatnią seksualną fascynacją przewodniczącego Mao była pewna młodziutka Chinka należąca do obsługi jego pociągu specjalnego.
Poniekąd ta fascynacja była zgodna ze schematem postępowania starzejących się i powoli odchodzących komunistycznych przywódców. Wystarczy wspomnieć tylko o tym, że Leonid Breżniew, odpowiednik przewodniczącego Mao w Związku Sowieckim, na starość zafascynował się młodziutką pielęgniarką z KGB, która podawała mu leki uspokajające. Jak widać, z Mao było podobnie. Po upływie kilkudziesięciu lat, jakie minęły od śmierci Mao Zedonga, jego nieposkromiony apetyt seksualny nie jest już sprawą, do której wracają Chińczycy. Ci ostatni wolą go pamiętać jako wybitnego polityka i twórcę Chińskiej Republiki Ludowej, która istnieje do dzisiaj i jest prawdziwą potęgą na świecie. Jest wciąż do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Klupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.